Cześć! Jakiś czas temu jeden z moich znajomych powiedział mi, że spawanie żeliwa jest praktycznie niemożliwe, a każda próba łączenia tego typu materiałów w ten sposób najprawdopodobniej skończy się pęknięciem tego materiału wraz z wykonanym spawem. Jeśli podeszlibyśmy do tej czynności w ten sposób, jakbyśmy spawali stal czarną, bez wstępnego podgrzewania materiałów, nawet bez osuszenia go z wody, spawając długim ściegiem, bez przerywania, nawet jeśli mamy do dyspozycji elektrody do spawania żeliwa, to na materiale o grubości ścianki 4 mm praktycznie zawsze ten materiał będzie zdegradowany. Spawanie tego materiału nie jest trudne, chociaż ze względu na jego strukturę bardzo czasochłonne i bardzo pracochłonne. Zanim przeszedłbym do spawania jakiegoś elementu, który użytkowałbym, nawet jeśli on by miał grubość ścianki 4 mm, nie pominąłbym faktu ukosowania materiałów, ponieważ dzięki temu, że spoina będzie się znajdowała w środku spawanych materiałów, będzie ona trwalsza, przy czym mogę również użyć troszeczkę niższego natężenia prądu niż w sytuacji, jakbym spawał go powierzchownie. Spawając żeliwo nigdy nie możemy pominąć faktu wstępnego podgrzewania tego materiału. Co prawda ja mam do dyspozycji elektrody, które są przeznaczone do spawania żeliwa, ale i tak na opakowaniu ich znalazłem informację, którą producent umieścił, że ten materiał należy zawsze wstępnie podgrzać przed rozpoczęciem spawania. Przechodząc do wykonywania spoin szczepnych, w tej sytuacji również starałbym się zawsze wykonywać je jak najmniejsze, ponieważ dzięki temu przynajmniej jest szansa, że zminimalizuje ryzyko dodatkowych naprężeń, a bezpośrednio po zakończeniu wykonywania tych spoin ostukałbym ten materiał wraz ze spoinami szczepnymi w celu rozproszenia naprężeń, które powstały już w trakcie łączenia tych materiałów do spawania. A jeśli chodzi o spawanie, jeśli byśmy spawali ściegiem ciągłym, to najprawdopodobniej po zakończeniu spawania zobaczylibyśmy coś podobnego, co widzieliście na początku filmiku, czyli pęknięty materiał. Inna sprawa jest spawanie grubszych materiałów, a cięższych również inna. I w tej sytuacji, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jedyne logiczne rozwiązanie jest takie, gdy wykonujemy krótki odcinek spoiny, następnie w trakcie wyczekiwania, aby ten materiał trochę ostygł, opukujemy go wraz ze spoiną młotkiem w celu rozproszenia naprężeń. Następnie wykonujemy kolejny odcinek spoiny i tak dalej aż do zakończenia spawania, dzięki czemu jest dużo większa szansa, że ten materiał nie pęknie niż w sytuacji, gdybyśmy próbowali zespawać taki oto materiał ściegiem ciągłym. Po zakończeniu spawania żeliwa zawsze należy wydłużyć czas stygnięcia tego materiału, co również ma wpływ na strukturę tego materiału. Jeśli ostudzimy go szybko po spawaniu, najprawdopodobniej również on niestety pęknie. Troszeczkę inna sprawa jest, jeśli byśmy spawali grubsze materiały, można byłoby wtedy spawać ściegiem ciągłym, można byłoby zastosować kilka innych taktyk, na przykład nawiercanie spawanego materiału. Oczywiście to się sprawdza. Prawdopodobnie będę na te tematy jeszcze publikował jakieś filmiki na moim kanale. A jeśli chodzi o spoinę, którą wykonałem, która już jest wystudzona
i co właśnie widzicie. Materiał zachował, można to powiedzieć, trwałość, nie jest pęknięty. A jeśli chodzi o lico, być może nie jest jakieś imponujące, mówiąc to w ten sposób, ale widzieliście, wykonywałem je techniką punktową. A jeśli chodzi o strukturę spoiny, którą widzicie właśnie po zdegradowaniu poprzez rozbicie materiału młotkiem, i co widzieliście, uderzałem młotkiem w spoinę. Jeśli spoina byłaby nietrwała, to by po prostu w tym miejscu się materiał rozpadł. I właśnie dlatego uważam mój test za udany. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!